Odbierz, pajacu. Pogrywasz sobie ze mną? Umowa to umowa, słyszysz? Pożałujesz tego, pajacu. Pożegnaj się ze swoją rodzinką. Ja nie żartuję. Napadł mnie, zamknął w łazience we własnym domu. Dobrze, po kolei. Kto panią napadł? Wie pani, trudno o tym mówić. Mój mąż zmarł nagle. Młody był, mógł jeszcze pożyć. Majątek życia przepadł. Co ja mam teraz zrobić? Bardzo mi przykro. Kiedy to się wydarzyło? 3 lata temu. Sama pani widzi, wciąż noszę żałobę. O tę napaść pytam. A to wczoraj wieczorem. Wczoraj. Na stanku. Co pani zginęło? Kosztowności. Kosztowności to znaczy? Pani nawet nie wie, jak ja za mężem tęsknię. Takim zgranym byliśmy małżeństwem. Zrobię pani herbaty. Nie, naprawdę dziękuję za herbatę. Kto panią napadł? Medium. Sama go wpuściłam do domu. Miał mi pomóc, a okradł perfidnie. Kto? O Boże, kto tam? Wiktor? To ty? To ja, mamo. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiktor Czuba. Sierżant Aleksandra Grodziec. Co się dzieje? Nic. Pani dzielnicowa wpadła tu tak przy okazji. No przecież pani wzywała. To już nieważne, nie ma żadnej sprawy, wszystko jest w porządku. A w ogóle to syn ma mnie zabrać do lekarza, wizytę mam. Także to wszystko, pani dzielnicowa. Przepraszam za fatygę. Gówno mnie to obchodzi, zostaję! Gówno, to ty masz do powiedzenia, rozumiesz? Puść mnie, to weź te łapy! Co się dzieje? Nie wpierdalaj się, dobra? Puszczę krok do tyłu. Pierdolnąć ci? Komisarz Maksymilian Byrcyn, komisarz na Gorczaku. Uderzyłeś policjanta na służbie. Łapy. Już! Ja nic nie zrobiłem. No, cicho, druga. Byrcyn, prześlijcie mnie tutaj patrol na Zagłoby 35. Mam pacjenta do zabrania. Ale on nie chciał. Oj, zamknij się już! To wszystko twoja wina! Grzeczniej! Mało ci? I po co pan się w to mieszał, co? I dlaczego pan nie jest w mundurze? Skąd Kornel miał wiedzieć, że pan jest gliną? A pani mąż często stosuje przemoc? No co pan? Tak czy nie? To była zwykła rozmowa. Czasem trzeba się pokłócić, postawić sprawę jasno. To oczyszczające. A o co poszło? Kornel chce zwolnić naszą nianię, a ja nie. I tyle. Bo niania nie wywiązuje się ze swoich obowiązków? Właśnie wywiązuje. Nadia to najlepsza niania, a nasz Patryś to ją uwielbia. To dlaczego pani mąż chce ją zwolnić? Serio? To pan nie ma się czym zajmować. Że za dużo bierze, mówi. Ale jest inny problem. Jaki? Nadia gdzieś wsiąkła. No, od 2 dni jej nie ma. Nie przyszła, nie dzwoniła. Prosiłam Kornela, żeby podjechał do niej i sprawdził, co i jak, ale powiedział, że ma to w dupie, że tak nawet lepiej.
A sama pani nie może podjechać, sprawdzić? Mogę, ale Kornel lubi się rządzić. Wkurza się, jak coś robi bez jego zgody. No nieważne zresztą. A może pan sprawdzi, co z Nadią, skoro pan tak się lubi wtrącać w czyjeś sprawy? A na jakiej podstawie? Zgłasza pani zaginięcie? Nie. Ale coś jest chyba nie tak. Ja się przyjaźnię z Nadią. Ona by mnie nie wystawiła. Ja mam fryzjera i kosmetyczkę na 11. Wie pan, jak teraz ciężko o dobrego fryzjera? Nie wiem. A może pan wypuści Kornela? To on by się Patrysiem zajął. Może. A może nie. Oddawaj telefon, dziwko, słyszysz? Dalej, puszczaj mnie! No, już nie żyjesz. Kurwa! Stop, puszczaj mnie! Puszczaj mnie, suko! Spokój. Już? Tak, kurwa, no! Już? Nie! Jeszcze? Co? Co mi zrobisz, no? Skujesz mnie? Askuję. Na życzenie pani. Nie będę się z tą szarpać jak matka z łobuzem. Rączka. Elegancko. No to może porozmawiamy. Czemu się wyjście? Bo lubimy, kurwa. Tak, nazwisko. Spierdalaj! Ile masz lat? Wystarczająco, a co? Dokumenty jakieś masz? Ćpać coś? Spierdalaj! Taka fascynująca rozmowa. Na komisariacie dokończymy. Na Gorczaku taka agresywna smarkula to nie jest żaden ewenement. Tutaj demoralizacja nieletnich nikogo nie dziwi, a napaści i pobicia z ich udziałem są na porządku dziennym. Więc, żeby było jasne, ja nie miałam złudzeń, że moja interwencja jakoś zmieni jej życie, tylko po prostu miałam nadzieję, że chwilowo uchroni kogoś przed napaścią z jej strony. No i jak tam? Podoba ci się u nas na kwaterze? No głupio wyszło. Człowiek ma tyle stresów i czasem się niepotrzebnie podpali. No i czasem jebnie żonę. Bo mnie wkurwiła! A łatwo cię wkurwić? Dobra, rozumiem, przegiąłem, ale mamy teraz problemy z niańką i... I... No bo ona się powinna dzieckiem zajmować, a nie wtryniać nos w nie swoje sprawy. Siedzi cały czas w tym telefonie, zamiast się Patrykiem zajmować jak trzeba. Człowieku, ty nie widzisz, że masz problem? A jak nie będziesz współpracował, to będziesz miał jeszcze większy? Proste pytanie, o co chodzi z tą niańką? Nadia szantażowała mnie. Słucham? I taka pizda się ma moim dzieckiem zajmować? A ja mam na to spokojnie patrzeć? O co chodzi z tym szantażem? Mów. Tylko żeby Ilona się o tym nie dowiedziała. W sensie moja żona. Do brzegu. Nadia chciała ode mnie pieniędzy. Dlatego umówiliśmy się wczoraj o 9:00 wieczorem. Tylko że ja się trochę spóźniłem i kiedy przyszedłem, to już jej nie było. Tylko jej telefon leżał na trawie. Gdzie mieliście się spotkać? W parku miejskim. No to panocku, jedziemy. Na miejscu mi wszystko opowiesz. Proszę. A, dobrze. Ej! Poczekasz sobie tutaj, aż twoich rodziców ściągnę. Powodzenia. No to tu znowu czego? Znasz ją? Postaw ją od razu na pogotowie opiekuńcze. Nic nie wskuracz, grodziec. Szanowna znać pana. Nic nowego. Ani dla niej, ani dla nich. Odstaw ją na dołek, ja tam zaraz przyjdę. Jesus. Ćpa, kradnie, mieszka po skłotach. Wolny elektron. Jakieś nazwisko ten wolny elektron ma? Makowska chyba. Chyba. O ile mnie pamięć nie zawodzi. Musi mieć jakichś rodziców chyba. Musi to narusi. A tu jest Gorczak. Sowuś. Albo bójś to jak, albo daruj sobie. Czy ja wyglądam jak informacja turystyczna? Sama se sprawdź. Sławuś. Zarobiony jestem. Krzyżówka sama się nie rozwiąże.
No dobrze, to ile miałeś jej zapłacić? Właściwie za co ten szantaż? A, bo przyłapała mnie z taką jedną. No bo ja myślałem, że ona z Patrykiem na tym placu zabaw to co najmniej 3 godziny będzie, a ta leniwa pinda wróciła po 20 minutach i to w samym środku akcji z taką cycatą blondi. Najgorzej. 15 000 chciała za siedzenie cicho, inaczej by się wysypała Ilonie. Cycki chciała za to zrobić. Po co niańce takie cycki? No może już nie chce pracować jako niańka? Ale przymkniecie ją za ten szantaż, nie? Najpierw to musimy ją znaleźć. Halo, Byrcyn mówi. Masz co robić? No to teraz już masz. Weź technika i przyjedź mi tutaj do Parku Miejskiego od strony Mysiej. No wygląda mi to na uprowadzenie. Dobra, dzięki. Jak to? Jakie uprowadzenie? Czekaj, bo mi ślady tutaj zatrzesz. Co ty masz na ręce tutaj? Gdzie? A tu. Jesteś zatrzymany. Ale Ręka, druga. jak to? Tak to. Masz motyw, nie masz alibi, miałeś sposobność. Co zrobiłeś tej dziewczynie? Już ci mówiłem, że nic jej nie zrobiłem, nie było jej tutaj. Kit to sobie możesz wciskać gdzie indziej. Fakty są przeciwko tobie, Panocku. Gdzie jest telefon Nadi? W schowku, w samochodzie, ale Dobra, zamknij się, chodź. Stój tu. Kruca Fuchs. Gwałt? Na to wygląda. Uduszona za pomocą sznurka lub linki. Może znajdą się włókna na ciele. Wtedy będę mógł więcej powiedzieć. Czyli najpierw ją udusił, potem zgwałcił. Tak, ofiara się nie broniła. Brak charakterystycznych obrażeń krocza i ud. Analiza wykaże, czy zostawił swoje DNA, ale na to musicie poczekać. To skoro już tutaj jesteśmy, to może oszczędzisz nam czasu i wszystko opowiesz, co? przysięgam, że to nie ja. Mam nadzieję, że chociaż zapamiętałeś te chwile przyjemności, zboczeńcu. Gwarantuję ci, że w pierdlu tam cię dopiero popieszczą. Dobra, ustal dane denatki i trzeba powiadomić rodzinę. Ja zabieram go na komisariat. Jasne. Idziemy. Chodź. Masz dopiero 16 lat. A na koncie już kradzieże, pobicia, rozwój. Niezły początek kariery. Co zamierzasz dalej? Zabić kogoś? Przecież masz rodzinę, Jula. Jesteś adoptowana, dlaczego uciekasz z domu? No czemu się szlajesz, Jula? Mówię do ciebie. No i? Słuchaj, muszę wiedzieć, bo... Może w domu dzieje się coś złego, może... Posłuchaj, jestem tutaj, żeby ci pomóc. Jesteś tu, bo masz taką gównianą robotę. Dobra. Sierżant Aleksandra Grodziec, komisariat na Gorczaku. Dzwonię w sprawie Julii Makowskiej. Tak, musi pani po nią jak najszybciej przyjechać. Ona jest u nas teraz. Halo? No ale... Aha. No dobrze, dobrze, to... Dobrze, to czekamy. Co, nie przyjdzie, nie? Bo ma mnie w dupie. Twoja mama przyjedzie wieczorem. Zakład, że nie? Oleje mi jak zwykle. Jakaś kobieta do ciebie, Grodziec. Mówi, że jednak chce zgłosić tę kradzież. A, jednak. Powiedz jej, żeby zaczekała. No i co nieco się rozjaśniło.
Julce najwyraźniej nie układało się w rodzinie adopcyjnej, dlatego uciekała i rozrabiała. Po prostu próbowała zwrócić na siebie rozpaczliwie uwagę i tak jej się to nie udawało. Czyli co? Była jedna kradzież i napaść, tak? Przepraszam, pani dzielnicowa, ja przy synu nie mogłam nic mówić. On by się wściekł. No ale o co chodzi? Ma pani jakiś problem z synem? Boi się go pani? Ja chciałam tylko porozmawiać z moim mężem nieboszczkiem. Ja za nim tak tęsknię i nie mogę się z tym pogodzić, że go nie ma. Porozmawiać z mężem, nie, bo dobrze. Co to ma wspólnego z kradzieżą? To medium miało mi pomóc w skontaktowaniu się z mężem. Zapłaciłam facetowi z góry. Twierdził, że potrafi się skomunikować z tym drugim światem. Przyszedł wczoraj o 19:00. Zapalił świeczki i zaczął coś burczeć pod nosem. No, nagle powiedział, że mąż prosi, żebym poszła na chwilę do łazienki. I poszłam jak ta głupia. A ten krwiopijca zastawił mi wtedy drzwi krzesłem. I okradł panią, tak? Wszystko mi zabrał, co cenne. Niech pani go szybko znajdzie, zanim mój Wiktor się czegoś domyśli. Dobrze, ja teraz nie mogę wyjść, ale potem do pani podjadę i spiszemy wszystko, co zostało ukradzione i wezmę od pani zeznania i może pani teraz spokojnie wracać do domu, dobrze? Pani ma taką dobrą aurę. Dziękuję. Ja naprawdę wierzyłam, że wreszcie sobie porozmawiam z moim Grzysiulkiem. I właśnie dlatego ja nie mam żony, Grodziec. Dręczy taka za życia, a i po śmierci, jak widać, spokoju nie daje. Jakim prawem go jeszcze trzymacie? Przecież Kornel nie uderzył go na specjalnie. Tak? A co, przypadkiem? Pan się znęca nad nami? Policja powinna pomagać. Zbirze po dzielnicy latają, jakoś nic im nie robicie, a mój Kornel... Jest aktualnie podejrzany o zabójstwo i gwałt. A pani za chwilę zostanie oficjalnie przesłuchana w tej sprawie. Więc radziłbym załatwić jakąś opiekę dla syna, bo to trochę potrwa. Boże. A dlaczego... Czy mogę wodę dostać? Jasne. Ale już w pokoju przesłuchania. Zapraszam. Dobra. Interesuje mnie głównie przedwczorajszy wieczór. Między 19 a północą. Czy pani wie, co wtedy robił pani mąż? On... o 24 właśnie wrócił. Jakiś boks oglądał. Czyli pani nie wie, gdzie był wcześniej. A czy wie pani o tym, że wasza niania, Nadia Miśkiewicz, szantażowała pani męża? Wiem, ale... To o Nadię chodzi? Kornel coś jej zrobił? Wie pani o tym szantażu? Nadia nakryła Kornela z jakąś dziwką. Powiedziała mi o tym. To ja wymyśliłam, żeby wzięła od niego pieniądze niby za milczenie. Chciała zrobić sobie cycki, a ja chciałam, żeby dostał za swoje. A to nie łatwiej się było rozwieść? To Nadia nie żyje. Czyli była pani z Nadią w zmowie, tak? Ale to Nadia nie żyje? Żeby koleżanka mogła sobie zrobić piersi. Ale... Kornel by nigdy czegoś takiego nie zrobił. Ja go znam. On dużo gada, straszy, no czasem nawet uderza, ale on... Gwałt, zabójstwo. Pani mąż nie ma alibi. Miał za to motyw i sposobność. Przykro mi, ale radzę się przyzwyczajać do myśli, że
Będzie pani odwiedzać męża razem z synem w więzieniu. Napastował jakiś świr. Od 3 tygodni. Nawet go nagrywała, pokazywała mi. I co, i teraz sobie tak nagle pani o tym przypomina? Niech pan sprawdzi w jej telefonie. Ja sprawdzę. Oczywiście. Ale pani na razie jest zatrzymana. I uprzedzam, za utrudnianie śledztwa grozi odsiadka. Coś nowego w sprawie niańki? Okazuje się, że ofiara miała stalkera. Na początku myślałem, że to blef, ale sprawdziliśmy telefon i się potwierdziło. Zobacz. Ej, ty, czemu za mną łazisz? Myślisz, że to jest fajne? Odwróć się ode mnie. Zobaczcie, tak wygląda psychol. Ty chory pojebie, ty. Psychol! Wrzuciła to gdzieś, zgłosiła? Nie, najwyraźniej sama chciała to załatwić. A ty jesteś w stanie go zidentyfikować? Już bym to obczaił. Idziemy, pani sierżant. Przepraszam, czy pan się przypadkiem aby nie łamuje? Ale nie, no zaraz, jakie włamuje? Zaraz, jakie włamuje? No takie normalne, takie łamanie klasyczne, nie? Sierżant Aleksandra Grodziec i komisarz Byrcyn, policja. Nie, no po prostu strasznie śmierdzi, tak? Nie wiadomo skąd się ten smród wziął. Państwo nie czujecie? Nie wiem, myślałem, że może sąsiad zostawił coś na wierzchu, jakieś mięso czy co, się popsuło. Też tak kiedyś miałem. I potem wytrzymać nie można. Ej, Piotrek! No, ale jak nikogo nie ma, to może ja sobie pójdę, nie? Nie, czekajcie, panocku. Umiecie to otworzyć? No, ale co, że tak przy świadkach? No tak na prośbę policji, co? Ale żeby na mnie potem nie było. Nie no, odwrócimy się. O, bo bardzo nie lubię, jak mi ktoś na łapy patrzy. Się denerwuje tylko. Proszę bardzo. O, voila. A, Już. kurwa mać, co to jest? Kurwa. Kurwa. Ja pierdolę. Byrcyn, mamy zwłoki kobiety Kamińskiego 19/13. Przyszliście ekipę. Stało się jasne, że uduszona i zgwałcona dzień wcześniej Nadia Miśkiewicz nie była jedyną ofiarą sprawcy, u którego w mieszkaniu znaleźliśmy kolejne ciało młodej kobiety. Wszystko wskazywało na to, że mamy do czynienia z psychopatą, a co najgorsze seryjnym zabójcą. Kiedy ostatni raz widział pan pana Piotra Harasia? O, ja go też dawno nie widziałem. Ale że co, że to on? Tam? Gdzie on teraz się może znajdować? Normalnie to w szkole, na Jaworowej. Konserwatorem tam jest. Normalnie całymi dniami przesiaduje. Jak to w szkole? No ale co, to nie on? To nie Piotrek? On w szkole to co pracuje? tak śmierci? Nie, no zaraz, ale to co, ja jestem o coś podejrzany, tak? Ja chciałem tylko zobaczyć, co tak jebie na całą klatkę schodową i czy sąsiadowi się coś nie stało, nie? Ja pierdolę. Proszę, nikt tu raczej nie zagląda. To jest królestwo pana Piotra, że tak powiem. A gdzie on teraz jest? Nie mam pojęcia. Konserwator przychodzi, jak jest coś do zrobienia, a w tym budynku wszystko jest do naprawy. Może pani pójść na górę i dopilnować, żeby nikt tutaj nie schodził? Dobrze. Dziękuję bardzo. No dobra, Grodziec. Trzeba wejść. Bierz oddech i lecimy.
Bercynowi go kupa nie wytrzymał się, poczekam zaraz. Bercyn. Tam ktoś jest. Jakieś manekiny. Oddychaj przez usta, dziewczyno. Damy radę. Ja wierzę. Kurwa, kolejna. Seryjniak. Nie mam zasięgu. Masz radio? Padło. Zna tutaj pewnie każdy zakamarek. Może być uzbrojony. Puść ją! Puść ją, bo cię odpierdolę! Odsuń się od niej! Na brzuch, już! Ręce nad głowę! Ręce nad głowę! Ręka! Ręka! Jesteś cała? Druga. Kiedyś się bałam, że zginę na służbie, ale potem zaakceptowałam ten fakt jako ryzyko zawodowe, co nie znaczy, że takie sytuacje jak tamta w piwnicy nie wytrącają mnie z równowagi. W tamtej chwili czułam to, co wszystkie ofiary przed śmiercią. Przerażający strach. Ofiara została zamordowana 3-4 tygodnie temu. Tak jak dwie pierwsze została uduszona. Prawdopodobnie zgwałcona, ale to ustalę po sekcji zwłok. To chyba była jego jedna z pierwszych ofiar. O ile nie zabijało od lat. Tych dziewczyn może być mnóstwo. Wszystkie ofiary są podobne do siebie. Sprawca miał swój typ. Trzeba ją zidentyfikować. Za 2-3 dni będziesz miał pełny raport z sekcji. Koniec na dzisiaj, Grodziec. Ktoś cię zawiezie na komisariat, a potem na chatę. Weź sobie parę dni wolnego. Ty nie słyszałeś, że policjant w spoczynku to martwy policjant? Mama ci nie mówiła? Weź się nie wydurnia, dziewczyno. Dobra, Dzisiaj było naprawdę blisko. dobra. Bercyn, chcesz mi matkować, to się wpisz w kajet, okej? A. Dzięki. Pani Teresa? Pani jest mamą adopcyjną Julki Makowskiej? Czemu pani tu stoi? Czemu pani nie wejdzie do środka? Ja nie mogę się denerwować, rozumie pani? No ale nie chcę pani denerwować, chcę porozmawiać o Julce.
Trafiła znowu do pogotowia opiekuńczego. Nie możemy jej tutaj trzymać, rozumie pani? Ja wiem, ja wszystko wiem, ale wolałabym zostać tutaj. Możemy usiąść? No jasne, proszę, warunki takie, ale niech pani siada. Strasznie się czuję. Ta sytuacja powtarza się co jakiś czas. Ja nie chcę się widzieć z Julią. Nie mogę. Dobra. Żeby nie było, ja Julkę poznałam i jestem w stanie sobie wyobrazić, że ma pani z nią problemy, ale takie zachowania po prostu nie biorą się z niczego. Julka jest naszym drugim adoptowanym dzieckiem. Z mężem straciliśmy już nadzieję, że możemy mieć kiedyś własne. A tu pojawił się Staś. To jest prawdziwy cud. Gratuluję. Julka zawsze była trudnym dzieckiem, ale ja byłam pewna, że uda nam się jakoś z nią dogadać. Ale teraz Czyli co, chcą państwo oddać znowu? Zrezygnować? nie jesteśmy w stanie. Ja wiem, jak to wygląda. Będziemy mieli własne dziecko i pozbywamy się adoptowanego, które sprawia problemy. Dobra, nie będę pani trzymać w tej chwili w takiej sytuacji dłużej. Może, nie wiem, ma pani jak wrócić do domu, odwieźć panią? Proszę nie myśleć o nas źle. Ja Julkę kocham, ale czasem to nie wystarcza. Czasem po prostu nie da się już nic więcej zrobić dla drugiej osoby. Chociażby się bardzo chciało. Pomogę pani. Dziękuję. Do widzenia. No to była cholernie ciężka sytuacja, zarówno dla tej kobiety, jak i dla Julki. No przecież nie można żądać niemożliwego. Julka potrzebowała 100% uwagi, której adopcyjna matka nie była w stanie jej dać. Czyli tak, złoty naszyjnik z perłą, turkusowy skarabeusz broszka, złote bransolety w kształcie węża, 25 000 złotych w gotówce, 10 000 dolarów, mosiężna menora. To moja wina. Co? Ja nie chciałam, żeby syn dysponował majątkiem po śmierci mojego męża. On jest taki nieodpowiedzialny. Potknie się, zagapi, coś stłucze. A ja chciałam sama wszystko mieć tu pod kontrolą. Może pani jaśniej? I nie chciałam podzielić się spadkiem po mężu z moim synem. Grzesiek całe życie pracował. Obawiałam się, że Wiktor wszystko to roztrwoni. A teraz nie ma już nic. Sama jestem sobie winna. No to przecież nie pani wina. Moja. Bo sknera jestem i tyle. A świętej pamięci mama mówiła: chytry 2 razy trać. Wie pani, Gorczak to jest po prostu niebezpieczna dzielnica. Takie rzeczy trzeba trzymać w banku. No, gdybym podzieliła się z synem, nic by nie zginęło. To kara. Wiktor chciał pieniędzy na biznes, a ja się nie zgodziłam. Pożałowałam synowi. A skąd pani w ogóle wzięła to medium? Syn mi go znalazł w internecie ponoć. Ja się na tym nie znam. Syn. Ciekawe. Oj, Pietrek. Dożywocie. W więzieniu o zaostrzonym rygorze albo w psychiatryku. Takie widzę perspektywy dla ciebie. Lubisz blondynki, co? Ładne. Młode. Pewnie miały plany na życie. Bliskich, rodziców, chłopaków, mężów, może dzieci.
Ale co to ciebie obchodzi, co? Powiedz, dopiero zaczynałeś? To wszystkie? Czy przez kolejny rok będziemy znajdować następne ofiary? Były inne? Dobrze. To może chociaż powiesz, dlaczego, co? Dlaczego one? Miałeś jakiś klucz? Długo za nimi łaziłeś? Przyjechałeś na Gorczek 2 lata temu ze Szczecina. 0 mediów społecznościowych, 0 znajomych, nikt o tobie nic nie wie. A w tym Szczecinie też się tak bawiłeś? Pietrek, jak będzie trzeba, to będziemy tutaj siedzieć z tydzień. Ja mam czas dla ciebie. Mnóstwo czasu, tyle ile trzeba. W moim liceum była taka dziewczyna, Monika. Chodziliśmy do równoległej klasy. Ładna. Piersi ładne. Oczy ładne. Któregoś dnia podszedłem do niej. Cały się trząsłem, bo się ze mną umówiła. Zaprosiła mnie do siebie. Rodziców nie było w domu. Od razu chciała się pieprzyć. Ściągnęła mi spodnie, majtki. Wtedy oni wyskoczyli, cała klasa. Stałem tam wtedy goły przed nimi wszystkimi. I zaczęli się śmiać. Najpierw oni, później ona, że mam małego kutasa, że jestem miękka pała. No to trzeba było ją ukarać, nie? Nie mam dla ciebie dobrej wiadomości, Luka. Twoja mama adopcyjna nie chce mieć więcej stresów, przykro mi. Mam to w dupie. Martwi się o ciebie, ale nie może się tobą dłużej opiekować. Wali mnie to jak stąd do Meksyku. Z pogotowia opiekuńczego trafisz z powrotem do domu dziecka, nie wiem na jak długo. O, nie martw się. Na długo na pewno nie. Następnego dnia stamtąd ucieknę. Julka, to nie jest rozwiązanie, masz dopiero 16 lat. To nie twoja sprawa. No i co zamierzasz dalej? Dalej ćpać, kraść, mieszkać na składach? Jak długo tak pociągniesz? To moje życie. Co cię to obchodzi? Dobra, chodź, odwiozę cię. I po co ta fatyga? Lepiej od razu mnie wypuść na ulicę. Wszyscy wiemy, że tam skończę. Chodź. Na jakiej podstawie pani mi tu przywiozła? Powiedziałem przecież, że to był żart. Niesmaczny może, ale żart. Proszę pana, sprawa już
przybrała urzędowy bieg i trzeba było myśleć wcześniej, jakie pana wygłup może mieć konsekwencje. Ale przecież rzeczy z domu matki są u mnie, nic nie zginęło. Ja nie chciałem mamie zrobić krzywdy, tylko przemówić do rozsądku. Męża już nie ma, ale syna tak. A ja nie wiem, jak z nią rozmawiać. Ona myśli, że mam 6 lat. No bo tak się pan zachowuje. Spadek po ojcu należał się także mnie. No to rodzinne sprawy. Po co się pani w to w ogóle miesza, co? Proszę pana, od kiedy pan wynajął kogoś, żeby napadł na pana matkę, to przestają być sprawy rodzinne, a zaczynają być kryminalne. A jakby pana matka dostała zawału, to przecież jest już zupełnie inny paragraf. Chce mnie pani do więzienia wsadzić? Do aresztu na razie, a potem zadecyduje prokurator. Co, prokurator? No przecież możemy się jakoś dogadać. Ja matkę przeproszę. Czy pan naprawdę myśli, że można się dogadać, że można tak na matkę napadać i wszystko bezkarnie ujdzie? Sławek, wyjdź. Krata. Odprowadź mnie. Właśnie dlatego nie mam też dzieci. Sławek! Ty już nie masz dosyć na dzisiaj? Mieli cię zawieźć na chatę. Poza tym taki kołnierz to nie jest chyba regulaminowa część umundurowania, co? Co to jest jakie nagle regulaminowe? Mogłaś dzisiaj zginąć. I co, takie wspomnienia chcesz zabrać na tamten świat? Praca, 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 praca? Co, ty też kociej mordy dostałeś? Chodzi mi po prostu o to, że masz jedno życie, dziewczyno. A mi chodzi o to, że to nie jest twoja sprawa, okej? I przestańcie mi wszyscy mówić ci, jak ja mam żyć. Jakie wszyscy? Wszyscy, kurwa! Sorry, ja mam robotę do wykonania. Ty też chyba. Nie, ja już mam wolne dzisiaj, wiesz? Tobie też to radzę. Ty nie masz na dzisiaj dosyć? Sławek! Krata. Dobrze, że chociaż ja tu normalny jestem. To jest moja córka. Ja pierdolę, Julka, to jest moja córka. Mamy podświartowane zwłoki. Humoru ci to raczej nie poprawi. Ach, ty szmato! Papa. Łapa, mówię! Jak ojciec żył, to potoczniejsze mieli honor. A ty z zimną krwią. Na moich oczach zabiłeś człowieka. Chodź to! To mówię do ciebie, Chodź to! Obróć się! Ja nic nie zrobiłem, ja tego tutaj nie miałem! Agato! Musicie to przerwać. A gdzie dzień dobry? Jak się miewasz, braciszku?